Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć o czymś takim jak port forwarding. Zobaczymy sobie, jak działa taki port forwarding i po co on w ogóle nam jest, do czego on jest nam w ogóle potrzebny. A więc może zacznijmy od tego, kiedy właśnie w ogóle jest nam potrzebny port forwarding. A więc jest on nam potrzebny wtedy, kiedy chcemy dostać się do naszego urządzenia wewnątrz naszej sieci lokalnej z zewnątrz. Dla przykładu, mamy tu nasz domek i w tym domku mamy jakiegoś laptopa i może nie wiem, kupiliśmy sobie Raspberry Pi, powiedzmy. Tutaj ten dziwny symbol to jest Raspberry Pi nasze. I tak sobie zdecydowaliśmy, że w sumie do tego Raspberry Pi to byśmy chcieli się łączyć nie tylko jak siedzimy w domu, jak jesteśmy lokalnie, w tej samej sieci co Raspberry Pi, ale też jak na przykład jesteśmy gdzieś u kolegi, czy w pracy, czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy po prostu na zewnątrz. Tak jak na przykład ta sieć u góry tutaj, którą widzimy. I z jakiegoś powodu z tamtej lokalizacji też chcielibyśmy mieć możliwość zalogować się do tego naszego Raspberry Pi, które mamy w domu. Problem tu jest taki, że w normalnych okolicznościach nie mamy takiej możliwości. Standardowo możemy się jedynie łączyć od urządzenia wewnątrz naszej sieci do jakiegoś serwera na zewnątrz. Ale żaden serwer, czy komputer, czy laptop z zewnątrz nie ma możliwości zainicjować połączenia do do jakiegokolwiek urządzenia wewnątrz naszej sieci. Może to nie jest wcale takie oczywiste i może nawet nie każdy z nas się nad tym zastanawiał, więc może przyjrzyjmy się właśnie najpierw tej normalnej sytuacji, czyli takiej, gdzie ruch jest inicjowany wyłącznie z wewnątrz naszej sieci do zewnątrz, do jakiegoś serwera na zewnątrz. Bo jak zrozumiemy, dlaczego tak jest i gdzie jest problem, to wtedy łatwo nam pozwoli to zrozumieć, po co właśnie w ogóle jest nam port forwarding. A więc zmieńmy może, tu mamy taką sytuację teraz. Ten domek jest teraz nasz u góry, powiedzmy. Laptopa mamy jakieś dwa laptopy, powiedzmy peceta i laptopa. I pomyślmy sobie, jak na co dzień w ogóle używamy internetu. A więc mamy tego laptopa, powiedzmy, i chcemy wejść sobie na YouTube'a, aby obejrzeć sobie tam jakiś film z kotami. A więc wpisujemy w laptopie https youtube.com, czy w ogóle nawet wpisujemy samo youtube.com, a przeglądarka sama nam dopisze te https. No i teraz ta przeglądarka nam wyświetli stronę główną YouTube'a. Więc nasz laptop i nasza przeglądarka wie, że aby dostać się w ogóle do YouTube'a, to musi najpierw znaleźć adres IP serwera YouTube'a. A żeby znaleźć ten adres IP, to musi się ten laptop skontaktować z tak zwanym serwerem DNS. I ten serwer DNS mówi naszemu laptopowi: słuchaj laptop, YouTube ma adres IP 200, 200, 200, 200. No i ten lapek mówi więc, aha, no spoko, no to więc żeby dostać się do adresu, czy do serwera YouTube'a, to tak naprawdę muszę iść do adresu IP 200, 200, 200, 200 i portu 443. No i teraz ktoś może spytać, skąd nagle się tu wziął nam ten port 443. A więc laptop wie, że skoro jest to połączenie typu HTTPS, to takie połączenie między komputerem a serwerem odbywa się właśnie na porcie 443. Gdyby to było HTTP, czyli bez S, to wtedy byłby to port 80. Gdyby to z kolei było połączenie typu SSH, jak na przykład w przypadku naszego Raspberry Pi, to wtedy byłby to port 22, port dla serwisu SSH. I są to wszystko tak zwane well-known ports. I możemy je sobie wygooglować, wpisując właśnie coś jak list of well-known ports. Tam nam się one wszystkie pokażą wtedy. No i dobra, ale jak dokładnie ten ruch teraz wygląda? Mamy więc tego naszego laptopa z adresem IP 192.168.0.1 i ten laptop wyśle pakiet w stronę 200, 200, 200, 200 i port będzie 443. Taki pakiet wyśle w stronę skonfigurowanego default gateway, czyli naszego routera. Teraz jako source IP będzie to adres IP samego naszego laptopa, czyli 192.168.0.1. I tam będzie też jakiś source port number. Będzie to tak zwany dynamic port number, czyli dowolny port z zakresu od 49152 do 65535. Powiedzmy, że nasz laptop jako source port wybrał sobie port 65000. A więc pełny pakiet mamy taki. Mamy pakiet ze 162.168.0.1 i portu 65000 idący do IP adresu 200, 200, 200, 200 i portu 443. Taki pakiet skonstruuje nasz laptop, aby dostać się do serwera YouTube'a. No i teraz taki pakiet jest wysyłany w stronę naszego routera. Router, jak zobaczy ten pakiet, to wie, że to nie jest pakiet skierowany do niego po pierwsze, bo destination IP address to jest 200, 200, 200, 200,
a nie jego samego, a więc ten ruch po prostu tylko przez niego przechodzi, więc on musi go przekazać dalej, do jakiegoś tam routera po stronie naszego dostawcy internetu, powiedzmy. Wie on jednak też, że on nie może przesłać tego pakietu w takiej postaci, w jakiej ten pakiet jest teraz, dlatego że adres IP 192.168.0.1 jest to adres z puli adresów IP prywatnych i to nie są adresy, którymi możemy się posługiwać w internecie. A więc musi on teraz zamienić ten adres prywatny, czyli 192.168.0.1 na taki, którym możemy się posługiwać w internecie. Jest to tak zwany adres IP publiczny. I w naszym przypadku będzie to adres 100.100.100.100, dlatego że jest to jedyny adres publiczny, którym tak naprawdę router dysponuje. I teraz jest to adres, który nasz router dostał właśnie od naszego operatora, od dostawcy naszego internetu. I ten adres publiczny jest przypisany do naszego portu WAN na naszym routerze. Ten właśnie adres 100.100.100.100. I tym adresem możemy posługiwać się w internecie. A więc teraz co ten router robi? Zamieni on ten adres prywatny laptopa, czyli 192.168.0.1 na adres publiczny 100.100.100.100. którym dysponuję. A więc co mamy teraz? Więc od tej pory pakiet wygląda tak. W pakiecie będziemy mieli source IP 100.100.100.100 i port 65000 i destination jest ciągle takie same. Jest to 200.200.200.200 na porcie 443. No bo ciągle idziemy sobie do YouTube'a. Tu się akurat nic nie zmieniło. I teraz taka zamiana adresu prywatnego na adres publiczny jest to proces zwany NAT, czyli Network Address Translation. I w sumie jakbyśmy chcieli być dokładni, to jest to PAT, czyli Port Address Translation, bo router tak naprawdę jest w stanie tłumaczyć nie tylko adres IP, tak jak to zrobił, ale może też tłumaczyć i port, czyli ten 65000. I każdy taki routerek, który mamy w domu od dostawcy internetu, przeprowadza dla nas taką operację, a właśnie abyśmy mogli się łączyć z serwerami w sieci publicznej, czyli w internecie. A więc może zapamiętajmy, że ten router może w tym procesie zwanym PAT zamienić również i source port, czyli ten port 65000, ale ja go zostawiłem tutaj taki sam po obu stronach, aby po prostu nie namieszać za bardzo. Ale teoretycznie moglibyśmy mieć taką sytuację, że po stronie LAN-u mamy adres IP 192.168.0.1 i port 65000, a po stronie WAN-u mielibyśmy na przykład 100.100.100.100 i port powiedzmy, nie wiem, 55555. No ale jako, że o PAT tutaj nie rozmawiamy, a więc niech zostanie ten port 65000, niech będzie taki sam po prostu, dla uproszczenia. No i dobra, i jedziemy dalej. Jak mówiłem, destination IP i port zostaje cały czas taki sam, bo musimy dotrzeć do YouTube'a, jakby nie było, tu się nic nie zmieniło. A więc teraz mamy wszystko, co potrzebujemy tak naprawdę. Widzimy, jak wygląda cały ruch w stronę serwera gdzieś tam w internecie, bo ten pakiet wędruje już sobie w takiej postaci aż do samego serwera YouTube'a. Teraz ten serwer YouTube'a otrzymuje taki pakiet i odpowiada na niego. I jednocześnie odwraca całą tą sytuację. A więc pakiet wraca teraz z source IP 200.200.200.200 na porcie 443 i ten pakiet idzie sobie do 100.100.100.100 na porcie 65000. No i tak sobie idzie przez internet prawie, prawda, przez te routery wszystkie w tej chmurce, aż trafia z powrotem aż do naszego routera w domu. I teraz ten nasz router domowy patrzy sobie na ten pakiet i teraz on wie, że mimo, że adres IP 100.100.100.100 należy do niego, bo to jest adres, pamiętamy, przypisany do portu WAN, to tak naprawdę ten ruch nie jest skierowany do niego, bo ten router patrzy dalej na numer portu i ten router pamięta, że na porcie 65000 to on już widział taki ruch, on już widział taki pakiet. I pamięta też, że ten pakiet pochodził od urządzenia z adresem IP 192.168.0.1. On tą informację sobie trzyma w takiej tabeli NAT tak zwanej i on będzie to wszystko pamiętał. A więc co teraz ten router robi? Przesyła go po prostu dalej w stronę naszego urządzenia. Ale znowu odwraca sytuację, a więc zamienia adres publiczny, ten 100.100.100.100, na adres prywatny 192.168.0.1. No i tak właśnie w ten sposób odbywa się normalny ruch na co dzień w naszym domku. No i dobra, ale teraz co do tego wszystkiego ma port forwarding w ogóle? Więc zobaczmy sobie, czego nam brakuje w przypadku, gdybyśmy chcieli się z jakiejś innej sieci z zewnątrz próbować połączyć z naszym Raspberry Pi, który jest wewnątrz naszej sieci lokalnej. A więc mamy tego laptopa z adresem IP 192.168.0.1 u góry. Powiedzmy, że jesteśmy u kolegi, jest to laptop kolegi, ma taki adres i na dole jest nasz Raspberry Pi,
które ma taki sam adres IP prywatny. Bo jest to bardzo możliwe, bo adresy prywatne IP mogą się powtarzać, pule adresów IP. My możemy mieć dokładnie taki sam jak kolega i nasz sąsiad i wiele innych ludzi. Możemy mieć dokładnie takie same adresy prywatne. A więc teraz pomyślmy, no chcielibyśmy się połączyć z naszym Raspberry Pi, ale gdzie my w ogóle mamy ten ruch teraz wysłać? Ktoś może by pomyślał, że do adresu może 200, 200, 201, czyli adresu publicznego naszego routera w domu. No tu jest właśnie mały problem, bo jeśli wyślemy taki pakiet, powiedzmy, że pełny pakiet będzie 192.168.0.1 znowu na porcie 65000 i wyślemy go w stronę 200, 200, 201 na porcie 22, czyli port SSH, za pomocą którego chcemy się połączyć z naszym Raspberry Pi. Jeśli my wyślemy taki pakiet i on dotrze do naszego routera w domu, który ma adres 200, 200, 201, to zauważcie, że ten router nie będzie miał pojęcia, co z tym pakietem zrobić. Jemu nikt po prostu nie powiedział, co z tym pakietem dalej należy zrobić. Gdyby sam router miał otwarty port 22, to w ogóle by przyjął taki pakiet, ale routery z reguły mają zamknięty port SSH na interfejsie publicznym, raczej na interfejsie prywatnym mogą być otwarty, no ale mniejsza z tym. Po prostu jak router nie będzie wiedział, co z tym pakietem zrobić, on po prostu ten pakiet porzuci. A więc, jak już możecie się domyśleć, port forwarding jest to po prostu ustawienie routera, które pozwala nam instruować go, co ma zrobić z takim ruchem właśnie. Jak wejdziemy sobie w ustawienia routera, to gdzie to będzie u Was, to zależy, bo każdy producent ma to gdzieś indziej, ale gdzieś powinniście znaleźć ustawienia port forwarding. I teraz to ustawienie port forwarding na routerze mówi po prostu: słuchaj router, ja wiem, że ten ruch niby jest skierowany do Twojego adresu IP, ale jak Ty widzisz kombinację swojego adresu IP publicznego i danego portu, tu w naszym przypadku 22, to tak naprawdę ten ruch powinien być przekazany dalej, do prywatnego adresu IP, tu z tej tabelki, z tego drugiego pola, prawda? A więc jak wpiszemy sobie w tym drugim polu 192.168.0.1, to teraz router będzie wiedział, co z takim pakietem po prostu zrobić. Jeśli on otrzyma ten sam pakiet teraz, po ustawieniu port forwarding, to po prostu spojrzy na niego i mówi: aha, okej, to jest niby mój adres publiczny, ale ja mam jeszcze dodatkową instrukcję, że to nie jest pakiet skierowany do mnie tak naprawdę. To jest takie trochę mylne, no bo adres IP jest jego, ale to jest tak jakby, to jest to samo, co wcześniej mieliśmy w tej tabeli PAT, że on po prostu potrzebuje dodatkowej instrukcji, co z takim ruchem zrobić. No i on teraz taką instrukcję ma. On już teraz wie, że taki pakiet należy po prostu skierować w stronę Raspberry Pi z adresem 192.168.0.1 na porcie 22 i jednocześnie zauważcie, że zrobi to samo, co wcześniej mieliśmy taką sytuację. Zamieni ten adres publiczny 200, 200, 201 na adres prywatny 192.168.0.1. A więc teraz oba te routery mają instrukcję, tylko że ten górny po prostu wie, jak kierować ten ruch do urządzeń wewnętrznych na podstawie tabeli PAT, a ten dolny z kolei wie, jak kierować ten ruch na podstawie właśnie tego wpisu w port forwarding. Teraz jeszcze, jak ktoś by się zastanawiał, jakby wyglądał ten pakiet powrotny, no to znowu jedziemy ze 192.168.0.1 z naszego Raspberry Pi z portu 22 i jedziemy w stronę 100, 100, 100, 100 na porcie 65000. I jak już tam dotrzemy, to tam ten górny router, dolny router nam zamieni znowu, prawda, adres prywatny na adres publiczny 200, 200, 201. Ten pakiet pójdzie w górę. Będzie to pakiet z 200, 200, 201 do 100, 100, 100, 100, ale ten górny router znowu będzie pamiętał, że musi z kolei zamienić te destination IP address. Destination będzie znowu teraz 192.168.0.1. Tak więc teraz w tej chwili będziemy w stanie porozumiewać się z naszym Raspberry Pi z jednej lokalizacji w sieci prywatnej do drugiej lokalizacji w sieci prywatnej. No i dobra, mam nadzieję, że coś tam rozjaśniłem, jak chodzi o ten port forwarding. A jak nie chcecie przegapić następnego odcinka, to pomyślcie może o zasubskrybowaniu tego kanału. A więc dziękuję i pozdrawiam, Marek.